Witamy w Nowym Przymierzu. Dziękuję. Jeszcze raz dzień dobry. Niepotrzebnie Państwo uciekli, bo przecież muszę Was przedstawić. Więc zapraszam jeszcze raz. Zróbmy to jeszcze raz. O, dzień dobry, jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Jak już Państwo wiedzą, w Nowym Przymierzu chciałem serdecznie przedstawić pracowników teatru, którzy są tutaj ze mną, którzy nagle uciekli, ale powrócili. Ale to chyba dlatego, że dużo w naszym teatrze się zmieniło i też pełnimy od tego czasu różne funkcje. Chciałem przedstawić Tomasza Jękota, który od 1 września 2024 roku jest kuratorem programowym i dramaturgiem teatru. Chciałem przedstawić Renatę Ambroża, która jest pedagogzką teatru. I chciałem przedstawić Macieja Omylaka, który jest zastępcą dyrektora do spraw administracyjnych i technicznych teatru, oraz panią Magdę Podymę, główną księgową. Teraz dziękuję. Ja zostaję teraz sam. Chciałem powiedzieć, że nie są to ostatnie nowe osoby w tym sezonie, ponieważ dołączy do nas jeszcze kierownik zespołu współpracy z publicznością, pan Krzysztof Woźniak. Dołączyła do nas koordynatorka pracy obsługi widowni Dominika Ziomek. Dołączył do nas radca prawny, który jednocześnie jest pełnomocnikiem dyrektora do spraw przeciwdziałania zachowaniom przemocowym, Łukasz Zapała. Mamy nowego maszynistę sceny Tomasza Serwę i konserwatora Waldemara Gudzika. Ale mamy również nowych aktorów, których mogą Państwo już w naszych spektaklach oglądać. Ci nowi aktorzy to Mirela Burcewicz, która gra w spektaklu Niewyczerpany żart i Mary Poppers, Rafał Gorczyca, który gra w spektaklu Nocny portier, Doświadczenie i Niewyczerpany żart, Urszula Gryczewska, aktorka z Niewyczerpanego żartu, z tego samego spektaklu Ireneusz Mosio, który dodatkowo gra jeszcze w Niewolnicy Izaurze, oraz Dominika Zdziennicka z Wesela, Niewyczerpanego żartu i Nocnego portiera. Od stycznia dołączy do nas również Małgorzata Osiej z Niewyczerpanego żartu i Nad Niemnem, a Ryszard Węgrzyn, aktor, którego Państwo na pewno znali i znają z wielu naszych spektakli, stanie się naszym aktorem seniorem. Nowy sezon, który nazywa się Nowe Przymierze 1, ma kilka punktów, które są takimi punktami milowymi naszego programu i w ramach tych punktów chcielibyśmy cały sezon organizować, zarówno artystycznie, jak i organizacyjnie. Ten program nazywa się Szczęśliwa Szóstka, zawiera 6 punktów i punkt 0. Chciałem tylko przedstawić to, co jest wytłuszczone. Wszystkie pozostałe informacje są napisane poniżej. Pierwszym elementem Szczęśliwej Szóstki to jest proekologiczna świadomość i działalność. Będziemy pracować tak, żeby nasze działania były zgodne z naturą nowoczesnego myślenia o środowisku, o klimacie. Druga rzecz, zapobieganie zachowaniom przemocowym wobec wszystkich osób pracujących w teatrze. To można było już zobaczyć, kiedy przedstawiłem naszego nowego pracownika, który jest pełnomocnikiem do spraw przeciwdziałania zachowaniom przemocowym. Następny element to elastyczny, ale 8-godzinny czas pracy, optymalny dla każdego zespołu. Chodzi o to, żebyśmy szanowali naszą pracę i mieli czas na odpoczynek, żeby nie generować godzin nadliczbowych w każdym zespole, który w teatrze jest. Kolejna rzecz, dyrektorowanie jako liderowanie, a nie ojcowanie. I najlepszym przykładem był początek naszej konferencji, kiedy przedstawiłem Państwu inne osoby, które razem ze mną
pracę nad teatrem, pracę w teatrze i nad naszymi działaniami w najbliższych 5 latach będzie wykonywał. Kolejny punkt, osoby pracujące w teatrze są najważniejsze. To dotyczy też osób zatrudnionych. Odchodzimy od neoliberalnego myślenia o sztuce, która ma się sama utrzymać, w stronę myślenia socjalnego, że tylko zadowoleni pracownicy są gwarantami wykonywania dobrej, sensownej sztuki. Oraz magiczne 10%. Będziemy starali się o 10% zwiększać wszystko, co tylko o 10% zwiększyć można. W ramach tak wymyślonego programu i z takim zespołem oraz całym zespołem Teatru Szaniawskich chcielibyśmy w tym sezonie zrealizować następujące premiery. Jeszcze w tym roku, czyli do końca 2024 roku, 23 listopada zapraszamy na 2 premiery. Premierę Gargantui i Pantagruela François Rabelais w reżyserii Marcina Libera oraz spektakl Ogień, na który składają się piosenki z Wałbrzycha, ważne piosenki dla naszego teatru w reżyserii i realizacji Rafała Stachowiaka, gdzie będą mogli Państwo zobaczyć cały etatowy zespół naszego teatru. A w 2025 roku następne premiery. Premiery wczesnowiosenne to Immanuel Kant Thomasa Bernharda w reżyserii Agnieszki Olsten na scenie kameralnej oraz oryginalny tekst, który powstaje, kolejna część Superstarów Anety Groszyńskiej. Szukamy jeszcze postaci, która będzie na tyle interesująca, żeby opowiedzieć o niej w kategorii Superstara, więc tytuł na razie jest XXX Superstar. Następne premiery na koniec sezonu to spektakl Rok 1526, czyli spektakl w reżyserii Jacka Jabrzyka, który będzie związany z kronikami parafialnymi, które są w naszym augsbursko-ewangelickim Kościele Zbawiciela i które prowadzone są od 1525 roku. Ten tekst napisze Przemysław Pilarski oraz spektakl w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego Fladlandia, czyli Kraina Płaszczaków Edwina Abota. Szalony tekst o figurach geometrycznych, algebrze i matematyce. 6 premier w całym 2024 i 2025 roku w sezonie. To nie cała nasza praca. Chciałem polecić Państwu uwadze projekt, który wykonujemy już razem z Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025, dotyczący postaci Salmana Schokena. I w 2025 roku dla Europejskiej Stolicy Kultury w Chemnitz przygotujemy spektakl, który nazywa się Schoken von Schoken. I będzie naszą opowieścią o Salmanie Schokenie, przedsiębiorcy, filozofie, ważnej postaci dla świata żydowskiego, Salmanie Schokenie, w myśleniu o nim w kategoriach przyszłościowych, to znaczy jak filozofia handlu Salmana Schokena może zaistnieć albo jak powinna rezonować ze współczesnością i przyszłością, która nas czeka. Chcemy współpracować również z miastem, w którym jesteśmy, z miastem Wałbrzych i to, na co Państwa zapraszamy, to wspólne odbetonowanie placu teatralnego, które znajduje się koło naszego teatru, tak żeby było to miejsce przyjemne i do odpoczywania, i do prowadzenia działań teatralnych. Chciałem również zauważyć, że w czerwcu zaprosimy Państwa na projekt, który nazywa się MOC.
przeciągu jednego tygodnia będą Państwo mogli zobaczyć wszystkie premiery sezonu, które przygotowaliśmy. Nie trzeba będzie wyjeżdżać, będzie można tutaj spędzić czas i w naszych spektaklach, w naszych projektach i w mieście. W mieście, w którym znajdujemy się, ale jako teatr jesteśmy instytucją prowadzoną przez samorząd województwa dolnośląskiego, jesteśmy instytucją marszałkowską. Chciałbym, żeby teraz do tej ściany swoje informacje dotyczące działań okołoteatralnych przedstawił kurator programowy teatru, dramaturg Tomasz Jękot. Dziękuję Ci bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem zapowiedzieć Państwu i przedstawić, dzisiaj mamy wyjątkową okazję, przedstawić i zainaugurować projekt Zapracowani. To już jest trzecia edycja tego projektu Zapracowani, rezydencji dramaturgicznych w Wałbrzychu. Jak zapewne Państwo pamiętają, pierwsza edycja była poświęcona Gosi Maciejewskiej i pracy z osobami z Ukrainy. Wtedy zaskoczyła nas wojna i bardzo szybko praca Ukraińców zmieniła się w pracę z osobami uchodźczymi, które tutaj do nas teatru, do Wałbrzycha przyjeżdżały. A Gosia stworzyła tekst Chodźcie, chodźcie, bardzo wzruszającą, bardzo ciepłą narrację o tym, jak możemy współpracować ze sobą w chwili wielkiego zagrożenia. W zeszłym roku w ramach rezydencji gościliśmy u nas Mariusza Gołosza, który z kolei pracował w temacie przyszłości pracy i stworzył tekst 12 prac Marii Byrt, który do dzisiaj grany jest na naszych scenach. Bardzo serdecznie zapraszamy, już gramy go niedługo w październiku. A w tym roku bardzo chcieliśmy się skupić na temacie jedzenia w naszym projekcie, dlatego tutaj przybijam barszcz, słowo klucz. Myślę, że ono jest bardzo ważne, ponieważ Zapracowani gastrofaza dotyczyć będzie jedzenia i bardzo wielu jego przejawów. Zaprosiliśmy tutaj do nas, do Wałbrzycha, w ramach takiego otwartego domu pracy twórczej 4 dramaturgów, którzy musieli zmierzyć się z najróżniejszymi przejawami właśnie jedzenia. Zjadaliśmy dużo gotowaliśmy. Za nami takie warsztaty jak warsztaty z Wałbrzyszankami z projektu Jasna Sprawa, które opowiadały o lokalnych potrawach tutaj z naszego tygla kulturowego. Z tymi Wałbrzyszankami była jedna z pochodzenia francuską, druga z pochodzenia pomorzanką, trzecia z rejonów Białorusi. Tak więc każda z nich przygotowała jakieś swoje potrawy. Kolejny warsztat to był warsztat z antropologii jedzenia, który tutaj miał miejsce z panią Anną Marią Rumińską, która przygotowała dla nas pełno chwastów. Robiliśmy z nich właśnie barszcze, gąszcze i najróżniejsze potrawy. Wypiekaliśmy na miejscu, jedliśmy bardzo, że tak powiem, prehistorycznie, ubrani cali na biało, posługując się głównie kamieniami. Mieliśmy także warsztat w niesamowitym miejscu, jakim jest Hausburger, tutaj w Wałbrzychu, taka mała gastronomia, gdzie dowiedzieliśmy się, jak wyglądają takie kulisy pracy gastronomii w Wałbrzychu, której, jak Państwo sobie zdają sprawę, u nas jest dość mało. Liczymy na rozwój tutaj wydarzeń i spotkaliśmy się z Mariuszem Gołoszem, czyli zeszłorocznym rezydentem, tym razem w jego takiej drugiej pracy, którą wykonywał, w pracy piekarskiej i razem z Mariuszem wypiekaliśmy sobie chleby. Do tego domu pracy twórczej ja zaprosiłem 4 naprawdę wyjątkowe osoby. Agnieszkę Wolny-Hamkao, cenioną poetkę, wrocławiankę, Agatę Dyczko, dziewczynę, która współpracuje z reżyserką, współpracuje z operami w naszym kraju, Darię Sobik, dramaturżkę, która w zasadzie nie trzeba jej przedstawiać, bo mam wrażenie, że w każdym prawie teatrze w Polsce pracuje, oraz Przemka Pilarskiego, z którym za chwilę spotkamy się tutaj w pracy w tym sezonie, dramatopisarza, a także autora takiej poczytnej książki Sztuka obsługi penisa. Pozwolę sobie przypiąć. Te wszystkie osoby zostały zaproszone do takiego też zamkniętego konkursu na pomysł na dramat, tak żebyśmy mieli z czego wybierać. Nie chcieliśmy wskazywać jednej osoby dramaturga do realizacji tak trudnego tematu, jakim jest jedzenie, ponieważ wiadomo, że można się skupić na gastronomii, można się skupić na przetwórstwie, można się skupić na bardzo wielu historiach, które w jedzeniu są i z jedzeniem są związane. Do tego konkursu zaprosiłem również jury złożone
z różnych przedstawicieli, z naszego wałbrzyskiego świata. Był to Paweł Ludwiczak, przedstawiciel lokalnych mediów, Emilia Molenda, przedstawicielka widzów, a także nauczycielka bardzo mocno współpracująca z teatrem. Była także Angelika Cegielska, reprezentantka zespołu aktorskiego, tak żeby pokazać, w czym ona by chciała zagrać tak naprawdę. Był też dyrektor Sebastian Majewski oraz byłem ja. I decyzją tego jury do przystąpienia do rezydencji tegorocznej wybraliśmy Agnieszkę Wolny-Hankało, która tak się okazuje, że jest właśnie z nami. Zapraszam. Czekaj, przypnę tylko na stół. O. Dziękuję. Oj. E, Dzień dobry. Tak zwane szczęście, że akurat przechodziłam tędy. Przepraszam, zepsuł mi się taker, wiesz? Skończyły mi się przywki i dlatego muszę ci zrobić falstart taki mały. Agnieszka, zapraszam cię. Powiedz 2 słowa o swoim pomyśle. Nie, już zostań. Tylko poczekaj, przybiję, żeby ci nie zagłuszyć. O. I to jest moc. Proszę. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim bardzo się ucieszyłam, kiedy dostałam zaproszenie do tego projektu, bo to jest jedna z takich przygód, w których chcę się uczestniczyć, ponieważ ona jest związana z nauką i doświadczeniem. To znaczy być rezydentką i być przygotowywaną w taki sposób do pracy dramaturgicznej, czyli przez naukę, działanie, sztukę, czy jakieś pośrednie działania pomiędzy sztuką a doświadczeniem. Także kłopotliwe, trudne, jakieś... No ja czasami przekraczałam swoje granice, jeśli chodzi o rzeczy, które zjadłam podczas tych warsztatów. To jest doświadczenie niezwykłe i trochę seminarium, trochę rytuał. Może nie ayahuasca, ale też było dużo zielonego. Więc i także przeżycie estetyczne, bo to jak na przykład pani Rumińska jakby przedstawiała i pokazywała ziarna, chwasty, w ogóle rośliny, w ogóle to, co wydała ziemia, powiedzmy, i w jaki sposób przedstawiała to na stołach i w jaki sposób aranżowała sytuację, było także działaniem plastycznym. Więc samo to było już czymś szalenie przyjemnym i rozwijającym. Miałam też wspaniałych współbiesiadników, bo cała ekipa dramaturgiczna to są szalenie utalentowani ludzie i absolutnie nie liczyłam, że na wygraną w tym konkursie. Szanse były bardzo wyrównane. Szanse były wyrównane i wspaniale było mi przebywać po prostu z całą ekipą, bo wymienialiśmy się cały czas pomysłami, opiniami, potem już filmami i książkami. No i potem wróciłam do domu i zastanawiałam się, przetwarzałam to wszystko, trawiłam, inaczej trochę patrzyłam na swoją kuchnię, na to, co mam w lodówce, na to, co widzę w sklepie, na książki o kulinariach, chociaż jestem z wykształcenia kulturoznawczynią, więc jakby ten temat nie był mi obcy i jestem czytelniczką książek Doroty Koczanowicz, profesor, która zajmuje się jedzeniem w sztuce. To był też zawsze ważny dla mnie temat. To ponieważ no jakby moje ciało w różny sposób radziło sobie z tym, co zjadłam, więc pomyślałam najpierw o tym, że może to być bardzo kłopotliwe doświadczenie. I bywa, prawda? Kiedy przychodzimy na przykład nawet do babci albo do sąsiada lub sąsiadki, jesteśmy częstowani. Czasem to są rzeczy, które nam podaje się w woreczku zatłuszczonym na przykład, żebyśmy je ze sobą wzięli. Poza tym też jako kulturoznawczyni właśnie od razu włączyłam w to te konteksty społeczne związane z wymianą, tak jak jest ta wymiana naszyjników kula w Papua Nowa Gwinea, kiedy jakby w ogóle wymiana rzeczy, no u nas kulinariów powiedzmy, że to co dajemy, słoiki, prawda, wałówka do domu, studentom, czasami do końca życia dostaje się tę wałówkę do domu, do końca życia naszych matek i babek. Jakby, że to wszystko jest działaniem także no właśnie takim społecznym, ale też pomyślałam, że warto spojrzeć na to z drugiej strony, bo w tych relacjach, kiedy my otrzymujemy pożywienie, czasem jest chłód i to jedzenie jest tylko taką sublimacją tego uczucia. Czyli myślę o rodzinach przemocowych, w którym pilnuje się tego, żeby było posprzątane i żeby było ciasto na stole.
a to, co wszystko jest pod spodem, jakby te napięcia, przemoc, nieszczęście, są przykrywane przez naszą polską gościnność, która też okazuje się bardzo różna, nie zawsze taka, jakbyśmy sobie to chcieli wyobrażać. I to też pokazuje historia i myślę, że tu w teatrze i... Mhm. Mm. Tak, tak, tak. Więc no, znam też relacje bliskie, kiedy to jedyna rzecz, którą ktoś potrafi dać, to jest chleb do domu na przykład, prawda? Albo w taki sposób, no nie można powiedzieć okazuje uczucie, bo czasami właśnie nie potrafi go okazać, tak zwany zimny chów, ale do domu jest ten bochenek, albo to ciasto, albo skrzydełka. Więc ten aspekt też wydał mi się bardzo ciekawy. Ta przemoc, jedzenie, ambiwalentne doświadczenie, które też jest gdzieś związane z erotyką. Jedzenie przecież jest bardzo blisko tematu seksualności, ponieważ jest doświadczeniem zmysłowym. Przypomnieli mi się Fidersi. To jest zaburzenie seksualne polegające na tym, że partner karmi swoją partnerkę. Najczęściej to jest mężczyzna, chociaż nie zawsze, po to, żeby to jej BMI wzrosło, ale to są naprawdę ogromne przyrosty. To są ofiary Fidersów, to są ludzie, którzy nie mogą się już samodzielnie poruszać, ponieważ no jakby u podstawy tej relacji leży właśnie uprzedmiotowienie. Czyli tak jak w relacjach sadomasochistycznych mamy tego subpieska, który ma wykonywać nasze rozkazy i czerpie z tego przyjemność, tak osoba, która jest karmiona, zwykle po prostu jest ofiarą, bo czuje się kochana. Oczywiście tu musimy to wziąć w cudzysłów i to powinno jej wystarczać, a tak naprawdę jest właśnie uzależniana, zdominowana przez swojego partnera. I pomyślałam, że jakby ten świat i świat kulinariów, że na tym zderzeniu mogę pokazać te relacje społeczne, ambiwalentne relacje społeczne związane z jedzeniem. Ale pomyślałam też, że ponieważ wszystko jest ambiwalentne i bywa też dużo piękna w tym wszystkim, w karmieniu i w ogóle w tym, że nasze ciało się zmienia, że się starzejemy, że rośniemy, raz jesteśmy duzi, raz mali, raz krzywi, że teorie nowomaterialistyczne, czyli te, które przesuwają nas z antropocenu w stronę naszych braci mniejszych i w stronę tego, że w ogóle wszyscy jesteśmy jednym strumieniem materii. To takie buddyjskie i stare, ale tak naprawdę ten nowy materializm, który pochodzi z feminizmu, uwspółcześnia to i pomaga nam odejść od swojego ego w stronę rzeczywiście jakby bycia w naturze i bycia w świecie, a nie częścią świata, czy my i świat, prawda? Więc chciałabym też pokazać to, że my niezależnie od tego, jakie mamy ciało, czy ono się zmienia, czy egzageruje, czy staje się neobarokowe, czy staje się szaleństwem materii, że to ciało w kontekście innej materii, natury, przyrody, która nie musi być jedzeniem, ale może być także tym kontekstem dla nas, pozwala nam czerpać przyjemność i poczuć się właśnie tym strumieniem energii. I moja historia tak naprawdę jest historią o samotności, która zostaje przezwyciężona w bardzo prosty sposób. Nie będę może więcej opowiadać o spektaklu, ale myślę, że oprócz świata kulinariów będzie tam bardzo dużo świata dźwięków, natury, przyrody, jakby gubienia granic pomiędzy własną cielesnością, tym co wewnętrzne, a tym co zewnętrzne. To jury najbardziej doceniło, czyli historię, która opiera się o body positivity, a także historię, która opiera się o miłość, historię, która opiera się o jakieś wydobycie się na niezależność. No i to wszystko właśnie gdzieś pasujące idealnie do tytułu naszego projektu, czyli Gastrofaza. Na spektakl pod tytułem Malina na podstawie tekstu Agnieszki Wolny-Hamkao zapraszamy już 7 i 8 grudnia do nas do teatru na dużą scenę. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko. Dziękuję bardzo. O, możesz mi dostawić. A ja teraz bardzo serdecznie chciałbym zaprosić tutaj na scenę pedagogzkę teatru, Renatę Ambrożak. Chodź Renata do nas. Oddam Sepkowi i wezmę plakat twój, która odpowiedzialna jest za działania wszystkie edukacyjne
naszym teatrze. Chodź, może mi tu Tylko gdzieś... tak, o, może pod- tutaj, tu? żeby był dobrze widoczny. Potrzymasz mi tam? A. Renata Ambroszak. Dziękuję bardzo. Ponieważ znalazł się już tutaj ten plakat, więc zacznę od tego działania, czyli od zadania Zabierz mnie do centrum, które realizujemy już od ubiegłego tygodnia, dzięki temu, że otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa oraz z budżetu województwa dolnośląskiego. Zadanie Zabierz mnie do centrum jest ściśle połączone z innymi działaniami, które już w teatrze wcześniej prowadziliśmy, czyli z działaniami skoncentrowanymi wokół postaci Salmana Szokena. To jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że chciałabym podkreślić, że wszystkie działania edukacyjne nie są jakby jakąś oderwaną częścią działalności teatru, tylko są ściśle związane ze wszystkimi działaniami, z premierami i tematami podejmowanymi w spektaklach teatralnych. Zadanie Zabierz mnie do centrum to międzypokoleniowy, bardzo inkluzywny projekt, który ma łączyć narrację i wspomnienia osób starszych, seniorów z planami, marzeniami osób młodych, nastolatków. Punktem wyjścia są domy towarowe. Może to jest trochę zaskakujące, ale postanowiliśmy się przyjrzeć właśnie temu fenomenowi, zobaczyć, jak to działało kiedyś, jak kiedyś wyglądały centra handlowe, jaką pełniły rolę, jak to się zmieniało na przestrzeni czasu i jak to widzą dzisiejsi nastolatkowie, którzy już się nie spotykają w domach towarowych centrum czy w budynku sieci Szoken, tylko spotykają się w Galerii Wiktoria. Tak jak mówiłam, pierwsze działanie mamy już za sobą. W piątek odbyły się warsztaty Ucieleśnione wspomnienia pod kierunkiem Katarzyny Gorczycy w dawnym budynku PEDET-u przy ulicy Słowackiego 7. Przed nami panel ekonomiczny, do którego zaprosiliśmy specjalistów z dziedziny socjologii, polityki, ekonomii. Następnie spotkamy się z nastolatkami w Galerii Wiktoria, porozmawiamy z nimi o ich perspektywie, o tym, jak widzą kapitalizm i jak widzą swoją przyszłość w nim, ale to wszystko będzie w bardzo lekkiej, wesołej formie. I na zakończenie zaprosimy wszystkich, zarówno młodszych, jak i starszych, na prywatkę u Szokena. Będzie to już 19 października i prywatka oczywiście odbędzie się u Szokena, czyli w budynku przy ulicy Słowackiego 7. Poza tym działaniem chciałabym zaprosić wszystkich widzów na cykliczne działania, które będą miały miejsce w naszym teatrze, czyli zaczniemy od ostrego dyżuru teatralnego, czyli mojej obecności przed wybranymi spektaklami, które w mojej opinii wymagają jakiegoś komentarza czy zbudowania kontekstu. Najczęściej dyżur odbywa się w piątki, pół godziny przed spektaklami. Jest to również okazja do tego, żeby zadać jakieś pytania czy zgłosić jakieś sugestie odnośnie działalności teatru. Kolejne działanie, na które chciałabym zaprosić, to cykl Wejdźmy w spektakl. Będą to spotkania w scenografii spektaklu z udziałem twórców spektaklu i artystów, którzy biorą w nim udział, gdzie widzowie będą mogli również podyskutować o swoim odbiorze spektaklu albo zadać pytania, żeby pogłębić w jakiś sposób to, co chcieliby wiedzieć. Taka zupełna nowość, którą planujemy w tym sezonie, to gra w pieniądz, czyli cykl spotkań i warsztatów, na których z udziałem również specjalistów, tak jak mówiłam już wcześniej, z dziedziny socjologii i ekonomii, chcielibyśmy wspólnie stworzyć rodzaj gry, która byłaby również taką artystyczną wizją kapitalizmu i wolnego rynku. Tutaj o wszystkich szczegółach będziemy Państwa na bieżąco informować i udział będzie tutaj dostępny dla wszystkich naszych widzów bez względu na wiek. Bardzo nam zależy również, żeby było to jak najbardziej międzypokoleniowe.
Natomiast jest jeszcze taki dział działalności edukacyjnej, który jest dedykowany szczególnie młodzieży i to są spotkania, które również polegają na organizowaniu lekcji teatralnych, warsztatów teatralnych w szkołach i tutaj u nas w teatrze. Chciałabym zacząć od projektu Przerwa od szkoły, który polega na tym, że planujemy w naszym repertuarze przynajmniej jeden spektakl, który gramy do południa, czyli w takich godzinach, kiedy w szkołach odbywają się lekcje. To pozwala nauczycielom z większym wyprzedzeniem zaplanować taką wizytę w teatrze z młodymi ludźmi i zarówno przed, jak i po tych spektaklach spotykamy się na lekcjach i warsztatach teatralnych. Inny projekt to Teatr Niewidzialny, czyli możliwość zwiedzania teatru i poznawania tych osób, które są dla teatru niezbędne, pracują przy każdym spektaklu, ale nie widzimy ich na scenie. Takie zwiedzanie teatru będzie mogło się odbywać w zależności od zainteresowania czy od profilu szkoły różnymi ścieżkami, czyli zainteresujemy się stroną techniczną albo bardziej stroną artystyczną. Zmierzam powoli do końca. Jeszcze taki ciekawy projekt, który nazwaliśmy Porozumienie i polega on na tym, że zawieramy bliższe porozumienia z szkołami, które będą naszymi nawet nie partnerami, ale przyjaciółmi. Są to głównie szkoły, w których rozwijana jest artystyczna edukacja, tak żebyśmy mogli wspólnie uczestniczyć właśnie w edukacji teatralnej czy artystycznej i budować wspólnie z nauczycielami lekcje teatralne, czy w szkołach, czy u nas w teatrze. I chciałabym jeszcze wspomnieć o czymś, co nie jest tutaj stricte działalnością teatru, ale wydaje mi się to bardzo ważne, że wciąż obejmujemy opieką niezależną grupę teatralną pod nazwą Pomimo, która będzie prowadzić swoją działalność tutaj korzystając z naszych pomieszczeń. Natomiast tak jak mówiłam, jest to grupa całkowicie niezależna. Nie otrzymuje od nas żadnych instrukcji działania, natomiast będzie nam bardzo miło, jeżeli będą chcieli i mogli zaprezentować swoje dokonania podczas jubileuszu teatru, czy w czasie Międzynarodowego Dnia Teatru lub na zakończenie sezonu. I to już chyba wszystko. Dziękuję. Tutaj. A teraz chciałabym zaprosić Macieja Omylaka, zastępcę dyrektora do spraw administracyjnych i technicznych. Dobrze. Nie wiem, jak dużo mam powtórzyć. Mikrofon nie działał, jak się okazało, więc powtórzę, że dziękuję Sebastianowi za zaproszenie. Bardzo się cieszę z tego, że trafiłem w to miejsce i do tego wspaniałego zespołu. 23 listopada będzie jubileusz 60-lecia Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Z okazji tego jubileuszu przygotowujemy dwie premiery, czyli Gargantuę i Pantagruela oraz Ogień, ale także postanowiliśmy zainwestować w komfort naszego zespołu, ale także komfort publiczności. I to jest moment, kiedy przybiję pierwszą kartkę. Pierwszą taką inwestycją na prośbę naszego zespołu będzie remont sali prób Świetlica. Jest to miejsce, w którym twórcy i twórczynie pracują nad spektaklami. Chcemy sprawić, żeby było ono bardziej dostosowane do możliwości pracy choreograficznych, czyli będziemy montować tam lustra, będziemy montować kotary i poprawiać akustykę tego pomieszczenia. No i także odmalujemy je, żeby wszystkim pracowało się tam bardziej, tak myślę, twórczo i jasno przede wszystkim, bo będziemy odchodzić troszkę od teatralnej czerni.
to jest taka rzecz, do której nasza publiczność nie będzie miała na co dzień dostępu, ale właśnie chcemy, żeby każda osoba, która odwiedza nasz teatr, mogła się w nim dobrze orientować. Jak Państwo wiedzą, teatr jest dosyć skomplikowaną strukturą pomieszczeń, dlatego postanowiliśmy zainwestować w nową komunikację kierunkową, tak żeby każda osoba, która znajduje się w teatrze, mogła bardzo łatwo znaleźć wskazówkę, w które miejsce się udać i gdzie znajduje się dana przestrzeń. I to w tym miejscu z mojej strony tyle. Zapraszam teraz główną księgową teatru Magdę Podymę. Dziękuję. A budżet na te wszystkie wspaniałe wydarzenia, które przed nami, to plus minus nieskończoność. Teraz zaproszę wszystkich jeszcze raz, których mogli Państwo przed chwilą poznać. I chciałem z tego miejsca podziękować całemu zespołowi naszego teatru, całemu zespołowi Szaniawskiks za to, że już rozpoczęliśmy sezon, za to, że mamy dla Państwa propozycje, które wydają nam się niebanalne. I tak jak powiedział Maciek, jesteśmy zespołem, który na pewno to wypełni. Chciałem bardzo podziękować też za zorganizowanie tego spotkania, które jest spotkaniem przez kamery pani Aleksandry Małeckiej z zespołu promocji naszego teatru, Andrzejowi Rzymanowi, Bartkowi Dworniczakowi i Mirosławowi Orłowskiemu, którzy, jak to się mówi, ogarniali technicznie nasze spotkanie. A na koniec chciałem przypomnieć, że spotkali się Państwo z nami w teatrze Szaniawskiks. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to jest to ten moment. Jeżeli nie ma pytań w analogu, oczywiście można zadawać pytania pod materiałem, który znajdzie się zaraz na wszystkich mediach społecznościowych naszego teatru. Ja w imieniu całego zespołu obiecuję, że na pewno na wszystkie pytania odpowiemy. Serdecznie Państwu, Paniom, Panom, osobom bardzo dziękuję i witamy w Szaniawskiks. Dziękujemy. Witamy. Dziękujemy.